śmiało. I no więc tak, bo zbliżają nam się wakacje i ogólnie będziemy dużo jeździć. No i fajnie jest być przygotowanym na ewentualności, jakie mogą nas spotkać poza miastem. I właśnie tutaj co należy z sobą zabrać, żeby przetrwać, bo poza miastem jesteśmy zdani na siebie i o ile w mieście mamy możliwość schowania się przed deszczem, na przykład przed burzą, bo w mieście zawsze znajdziemy sobie albo schowamy się w wiacie przystanku, albo wejdziemy do sklepów, do galerii. No po prostu w mieście mamy sporo możliwości i ogólnie to w komunikacji miejskiej nie ma problemu. Ale co robić, jak jesteśmy na łonie natury i nawet możemy być niedaleko miasta tak naprawdę, bo możemy być nawet 1000 metrów. Jeżeli nas dopadnie załamanie pogody, no to po prostu często nam to psuje plan dnia, a też może się skończyć trochę gorzej. No i właśnie co tutaj z sobą wziąć. No i tutaj widzimy Starlight, która jest przygotowana, widać, na każdą okazję. Ja myślę, że my aż tak nie musimy się przygotowywać. Aha, i ekwipunek sobie bierzemy. O, i ubrania. I my, co my tu mamy? Dobra. No, chcę tylko zmieniać, że podgląd zdjęć mieć. Mogę? Nie mogę. Okej, dobra. No więc jak się wybieramy właśnie na łono natury, tak jak na przykład ja, robić zdjęcia, szukać pleneru, ja wybieram się zazwyczaj na cały dzień do wieczora i jeżeli wyruszam rano i rano jest fajna pogoda, świeci słońce i w ogóle też sprawdzam sobie prognozę w telefonie, Google wyświetla mi słonecznie i ono nie zawsze się sprawdza i czasami właśnie będąc w środku lasu dopada mnie załamanie pogody i wtedy fajnie w plecaku mieć coś od deszczu i można mieć właśnie taką kurtkę cienką, zwijaną. Można nawet sobie kupić, nawet w Żabce mają takie foliowe płaszcze, które po prostu w razie ulewy po prostu nas ochronią od tego deszczu. Bo dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jak zmokniemy i teraz tak jak lato będzie, to po prostu będziemy mokrzy. Ale jeżeli jest to jesień, wiosna, te zimniejsze pory roku, no to wtedy bardzo szybko dochodzi do wychłodzenia. Możemy sobie zrobić hipotermię po prostu. Jak nas przemoczy i mamy do pokonania, będąc mokrymi, mamy do pokonania do cywilizacji, nie wiem, 2 km, 3 km, 5 km, to się robi kłopot. No i właśnie z tego tytułu fajnie mieć jest w plecaku kurtkę. Ona dużo miejsca nie zajmuje, a naprawdę ratuje sytuację w takich momentach podbramkowych. Jedziemy dalej. No tak nie mogę sobie przewijać. O, tak mogę. Dobra, buty. Z butów, no to też, no powiem wam, że na łono natury najlepiej mi się sprawdzają buty za kostkę. Z tego tytułu, że jak idę sobie nawet ubitą ścieżką, to nie wlatuje mi kamienie i piach do butów. I inne rzeczy też mi nie wlatują i to jest fajne. Tak jak czasami ja przechodzę przez mech albo przez jakąś roślinność, te buty też dużo lepiej zabezpieczają moją stopę, żeby właśnie żeby nic tam nie wleciało. Buty trekkingowe jak najbardziej. Dalej, to jest fajna rzecz, to jest komin, inaczej buf. Możemy sobie go założyć na szyję albo na głowę. I teraz taka ciekawostka. On jest fajny, kiedy mamy wietrzną pogodę, wiatr. No to jest fajnie, bo po prostu osłaniamy sobie uszy. Ale jeszcze dużą zaletą jest, tak jak jesteśmy w środku lasu i teraz latem w lesie w zasadzie wszystko chce nas zjeść. Lata naprawdę dużo różnych muszek i możemy mieć odstraszacze, ale
odstraszacze nie działają na te wszystkie muszki i często niektóre muszki potrafią nam wlecieć do ucha, co jest mega niefajne. Jak mamy taki komin na głowie, no to raz, że na wszystko, co ląduje na naszej głowie, ląduje na tym kominie, no a dwa, to mamy osłonięte uszy od właśnie wlatywania takich właśnie myszek, a mieć coś w uchu, to no powiem wam, że nie ma nic gorszego, bo jak mamy coś w uchu, to wpadamy w panikę. No i to nam zabezpiecza uszy, ja bardzo często tego używam. Idąc dalej, tak, no, mamy kalosze. To już jest po prostu sprzęt specjalistyczny. Jak serio już chodzimy tam, gdzie nie ma żadnych ścieżek i w ogóle nic. No a po co tam chodzić? Tam się chodzi, po co tam chodzić? Dlatego, że tak jak ja mieszkam na Mazowszu i na Mazowszu mamy lasy sosnowe. I to są monokultury, które są ogólnie krajobrazowo nudne. Ale jak schodzimy ze ścieżki i wchodzimy w głąb lasu, bardzo często się okazuje, że jest to teren podmokły. No i tam jest na zieleni, tam są najbujniejsze rośliny, to tam właśnie mogę zrobić zdjęcia, które wyglądają, jakbym robił to w dżungli. No i one mi się w tym momencie przydają. Jak się Mazowsze jest terenem płaskim i przez specyfikę terenów rzeki, które tutaj mamy, tworzą rozległe rozlewiska, no ale też właśnie przez to, że jest tutaj płasko, ta woda nie ma jak odpływać z lasów i też w lasach mamy naturalne rozlewiska, moczary, inne takie rzeczy, mamy też podmokłe łąki. No i to są wszystko tereny, które są mega atrakcyjne krajobrazowo, no i właśnie wtedy jest fajnie. Poza tym w nich mogę wejść tam, gdzie nie dojdzie 99% ludzi. Dlatego, że normalnie chodzimy w zwykłych, normalnych butach, no ale kiedy mamy i właśnie dochodzimy, będąc w lesie w normalnych butach, dochodzimy do momentu, gdzie mamy po prostu przed sobą, nie wiem, kałużę wody, która po prostu jest rozległa. To może być na przykład łąka, która jest podmokła i tam jest 5 cm wody. Co to jest 5 cm? To jest tyle wody. I tyle wody powstrzyma nas od tego, żeby dojść gdzieś w jakieś fajne miejsce. I my się zawrócimy. Bo często takiego czegoś nie umiem. A korzystając z kaloszy mogę sobie przejść, pójść i po prostu nie tracę niczego. Mogę zobaczyć wszystko. W każde miejsce mogę tutaj wejść. Więc one mi się przydają. Kolejną fajną rzeczą jest koszulka termoaktywna. I ona jest fajna nie tylko w zimę, bo na zimę są grubsze, a teraz fajnie jest korzystać z koszulek biegowych. Ważne jest, żeby nie korzystać z koszulek bawełnianych. Dlaczego? Dlatego, że jak my się ruszamy, my się pocimy, to koszulki bawełniane robią się mokre i bawełna trzyma wilgoć. I one nie są. I przez to jesteśmy cały dzień spoceni. Potem jak robi nam się zimno, to ta koszulka dodatkowo nas jeszcze wypłaza. I jest naprawdę niefajnie wracać wieczorem do domu w mokrym ubraniu. A koszulka termiczna daje na ten komfort, że ona jest w zasadzie cały czas sucha. Nawet kiedy my naprawdę intensywnie się ruszamy, jest naprawdę gorąco, to koszulka termiczna bądź koszulka biegowa, ona będzie sucha. No, przy okazji jest lekka, bo też rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, jak właśnie gdzieś wychodzimy w teren, żeby rzeczy, które zabieramy z sobą, były w miarę lekkie. Żeby na przykład nie były to spodnie jeansowe, które ważą 1,5 kg. Dlaczego? Dlatego, że w plecaku mamy sporo innych rzeczy i łatwo się przeciążyć. Idąc dalej, tak, mamy raczki do butów. Raczki do butów, no to wiadomo, to są rzeczy już typowo górskie, typowo w góry. Teraz latem raczej nam się nie przydadzą, bo nawet w wysokich partiach Tatr śnieg się stopi i tam jest tylko w najgłębszych szczelinach, więc one nam się nie przydadzą. Ale raczki ogólnie też jak mamy jesień, zimę, wiosnę,
Przydają się nawet w mieście, w momencie, kiedy po prostu zaskakuje nas załamanie pogody, typu robi się gołoleć. Rafki są i stosem. Możemy sobie wtedy po mieście pewnym krokiem chodzić, widząc jak inni ludzie walczą o przetrwanie. No co fajnie mieć to w plecaku. Tak jak zimą polecam, jak jest pogoda taka zimą, kiedy mamy około 0 stopni i rzeczywiście zapowiadałem w prognozach gołoleć, tak jak w tym roku też mieliśmy, no to raszki są super po prostu. No, dzięki temu możemy sobie uniknąć skręcenia kostki. Dalej mamy nieprzemakalne spodnie. Też jest fajna rzecz. Jak właśnie rano sobie chodzicie po lasach, to jest rzecz o tyle fajna, że rano jest rosa. Jak idziemy przez trawy, no to za chwilę całą rosę mamy na nogach. Jak mamy normalne spodnie, to mamy całe mokre nogi. A tego typu spodnie, no właśnie chronią nas od tej rosy. Dodatkowo te spodnie, które są tutaj, to są wojskowe spodnie armii angielskiej. One są wykonane z Gore-Texu. Gore-Tex, poza tym, że ma niesamowite właściwości wodoodporności, to jest bardzo oddychającą tkaniną. Przez co no, my się nie pocimy w tych spodniach. Więc one są tutaj, te Gore-Texowe spodnie przez jakiś demobili są jak najbardziej w porządku. Jak nie mamy tego typu spodni, fajne spodnie będą to jakieś spodnie sportowe bądź trekkingowe z cienkiego materiału, który po prostu szybko wysycha. Bo znowu teraz sytuacja, jak pójdziemy sobie do lasu w jeansach albo pójdziemy w jakichś bawełnianych bojówkach, a te spodnie, one będą, jak one zrobią się mokre od rosy, to one będą bardzo długi czas mokre, one nie będą chciały schynąć i my w tych mokrych spodniach cały czas będziemy i no to po prostu jest dyskomfort duży. No i tak jak mówię, teraz jak mamy lato, to jest w miarę ciepło, jest fajnie i da się wytrzymać, ale mokre ubrania jesienią, wiosną i zimą powodują nasze wychodzenie do tego stopnia, że po prostu możemy sobie załatwić hipotermię. O, klapki Kubota, to nie polecam. Klapków Kubota nie polecam do niczego. One nie są dobre do wycieczek. Są fajne, żeby chodzić sobie po domu. Dobra, tu mam jakieś, tak, buty biegowe. Buty biegowe są spoko. One mają taką zaletę, że one są lekkie, ale właśnie one tutaj nie mają żadnej wodoodporności, natomiast jak właśnie je zmoczymy, okazuje się, że one bardzo szybko schną. I to w tych butach jest fajne, że rano sobie wchodzimy w tych butach, gdzie się tam, nie wiem, przemoczymy i one tam za 2 godziny są suche. Więc fajna rzecz. O tak, i tu mówiłem o tych kurtkach i o tym, co możemy dostać w sklepie. To kosztuje tam bodajże 10 zł, a to naprawdę się przydaje właśnie w lecie, czy nawet jak na koncercie gdzieś jesteśmy, albo na jakimś festiwalu. To polecam, bo to jest w takiej małej torebce. I to co siedzi w plecaku. I kiedy po prostu robi się oberwanie chmury, wszyscy ludzie po prostu mokną, my sobie zakładamy takie coś i może sobie pobrać. Nam nic nie jest. Dalej. I co ominąłem? Minąłem coś? Dobra. No i tutaj o subtutach jeszcze tam powiem kilka słów. No to subtuty to ogólnie jest taki... Głównie powstały do tego, żeby chodzić po głębokim śniegu, żeby w buty nam się nie sypał śnieg. Ale to jest też fajna rzecz, jak chodzimy po mokrej trawie. No bo właśnie chodząc po mokrej trawie, rosa będzie nam spływać po nich, bo one są wodoszczelne i dzielą się na te tanie i na te drogie. Te tanie są zrobione po prostu z nieprzemakalnego materiału, który jest nieoddychający i one są spoko, dopóki zakładamy je sporadycznie i nosimy je krótko, nie wiem, godzinę, półtorej i to jest wszystko, bo po prostu noga pod tym materiałem robi nam się mokra w spodniach. No i są takie już wyprawowe struktury, które są robione z oddychających materiałów, w których możemy chodzić cały dzień, no bo one po prostu mają oddychalność. No to jak mówię, one są fajne jak
chodzimy właśnie po mokrej trawie, gdzie jest rosa, czyli innymi słowy chodzimy po krzakach. To one się tutaj bardzo przydają i wtedy też nie musimy koniecznie zakładać wodoodpornych spodni, nie musimy przesadzać, tym bardziej, że jest ciepło, więc one do takich rzeczy się nadają. No i też bardzo fajnie chronią przed różnymi paprokami, które lecą po prostu z krzaków, przez które przechodzimy. Więc to z ekwipunku takiego podstawowego byłoby tyle. Jeszcze Wam pokażę wynalazek from China. Tutaj mam, są to silikonowe ochraniacze na buty, które teoretycznie mają nam zastępować kalosze. No i one są małe, przenośne, mieszczą się do plecaka, dają się złożyć. Ogólnie wydawałoby się, jest to super pomysł. Rzeczywiście możemy sobie w czasie deszczu je założyć i przejść. Natomiast tak jak ja je sobie kupiłem właśnie, i wytestowałem je w zeszłym roku, będąc w Walii, gdzie pogoda dała mi mocno popalić. W momencie, kiedy zaczął padać deszcz, chcąc sobie właśnie ochronić zwykłe buty trekkingowe, które mają tylko ograniczoną wodoszczelność i wodoodporność, założyłem sobie te ochraniacze, no i miałem do przejścia chyba 7 km w totalnym deszczu, kamienistą ścieżką. Powiem Wam, że z tych ochraniaczy nie zostało nic, więc nie polecam. One z początku mi się podobało, było super, bo przechodziłem przez kałużę, w ogóle ten deszcz nie robił wrażenia na mnie i ja cały czas miałem suche nogi. No ale właśnie w połowie drogi zauważyłem, że te ochraniacze zaczynają się po prostu urwać, rozrywać, bo po prostu silikon nie jest wytrzymałym materiałem. I tak jak szedłem jakąś łąką, gdzie były patyki, no te patyki po prostu zaczęły mi to uszkadzać, rozwalać. No i za chwilę już mi tam po prostu woda pływała. No i tyle. Wynalazek from China. Takie rzeczy. Dobra. I tu jest. Tu już przelecieliśmy. Dobra. Kolejna ważna rzecz. Co z sobą wziąć trzeba na wycieczkę. Ja ogólnie polecam rzeczy z mięsa. Z tego tytułu, że mięso jest kaloryczne, ale też jest ciężkostrawne, dosyć ciężkostrawne, przez co energia uwalniana z mięsa jest powoli. Więc jak sobie, bo możemy sobie wziąć słodycze, możemy wziąć sobie chleby, możemy wziąć coś lekkiego, co ma też dużo kalorii, jest energetyczne, co nam da dużo siły, tylko że to jest strzał energii, po którym bardzo szybko robimy się głodni. I to są tak zwane puste kalorie, bo tam też ogólnie wartość odżywcza jest niska w takich rzeczach słodkich, jest mało białka. No i właśnie po tym bardzo szybko jesteśmy wolni. To jest dobre w momencie, kiedy łapie nas kryzys, że tracimy siłę i po prostu, żeby sobie tak zjeść coś słodkiego, wtedy siły nam wracają, ale ogólnie, żeby bazować na czymś, co jest po prostu, można sobie wziąć konserwę. Jak u mnie te słoiki japońskie są bardzo dobre i słoik też ma taką zaletę, że nie musimy, bo tak jak mamy puszkę i jak puszkę otworzymy, to musimy z tej puszki zjeść wszystko, bo tej puszki nie mamy możliwości potem schować do plecaka, zamknąć szczelnie, żeby się nie wylało, więc musimy ją zjeść, a tutaj mamy pokrywkę i możemy sobie zakręcić. Więc jest to fajne. Dalej, tak, i co wziąć do picia? Coca-Coli, nie wiem, jak ktoś lubi, to spoko, ale nie polecam. Ogólnie też nie polecam brać samej wody, że jak bierzemy wodę, to bierzmy wodę z sokiem, nawet z sokiem bez cukru, tak, że nawet wodę smakową, dlatego że czysta woda przez nasz organizm przelatuje bardzo szybko. My tą wodę wydałamy po prostu z potem tej wody i tą wodą się nie nawadniamy za bardzo, a jak mamy wodę z sokiem, sami zobaczycie, że pijąc wodę z sokiem będziecie się pocić dużo mniej i jedna butelka wody z sokiem wam starczy na dużo dłużej niż butelka wody bez normalnej, zwykłej wody. Tak, termos, spoko rzecz. Teraz latem ogólnie nie ma potrzeby, ale wiosna, lato, jesień, znaczy wiosna, jesień, zima, fajnie jest mieć coś ciepłego, no bo to dużo przyjemnie się pije, jak wodę, która ma 0 stopni, bo jest w plecaku i jest zimno.
i woda ma temperaturę otoczenia i nam też jest zimno. Wtedy też łatwo się przeziębić. Taką zimną wodą po prostu gardło możemy sobie przeziębić. A coś ciepłego w termosie, ogólnie w tych termosach, które mamy teraz, to nawet najtańszy termos obecnie bardzo dobrze utrzymuje ciepło przez długi czas, także nawet na drugi dzień rzeczy w nim są nadal gorące. Więc termos polecam. O, no właśnie, kolejne rzeczy do jedzenia to są kabanosy. Kabanosy są fajne, bo one mają długi termin przydatności. To szczerze wam powiem, że możemy je sobie wrzucić do plecaka, zapomnieć o nich, przypomnieć sobie o nich za 2-3 tygodnie i one nadal będą dobre, o ile ich nie otworzymy. Chyba to mają jakieś suszone strasznie. Tak, one są suszone, one mają dużo soli, po nich chce się pić. Natomiast no, potem suszone mięso, natomiast są kaloryczne. Ja też robię sobie swoje kabanosy, no to chociaż tak mięso mi dasz na taki formę do mięs, jak to ciast, tak już dekoracje, jak sobie wyrobi się na tym na czerniku i sobie wypiec. I Dokładnie. będzie o wiele taniej na pewno, na swoje smaki też. Dokładnie, jak ktoś lubi, jak ktoś potrafi, ma zdolności kulinarne, to jak najbardziej, to jest fajna opcja. Ogólnie rzeczy z mięsa po prostu są energetyczne i one się długo trawią, przez co dają nam siłę po prostu na dużą część dnia. Że nie robimy się po nich głodni. Dobra. Tak, i to było jedzenie. I teraz sobie weźmiemy apteczkę. Pierwsza pomoc. Zekora niesie dzielną dom, to ci, którzy oglądali mój film dzielną dom, wiedzą, o co chodziło. No ale dobra, no bo czasami, no to rzeczywiście, jesteśmy gdzieś w lesie, na łonie natury. Ja nie mówię, że musimy zwiedzać od razu jakieś nie wiadomo jakie krzaki, no bo czasami to po prostu gdzieś na szlaku się zdarza, bo idziemy sobie na zamek. No to idziesz sobie tam, no zdarza nam się, że jakiś kamień zahaczymy, zrobimy sobie obcierkę czy coś. No i też jest fajnie to przecież taką obcierkę sobie czymś opatrzeć. Bo jak jej nie opatrzymy, raz, że ona nam się w trakcie wędrówki będzie brudzić, ta obcierka, więc będą się tam dostawały rzeczy, których tam nie chcemy, no to może skutkować jakimś zakażeniem, czy nawet tym, że ta rana będzie się później goić dłużej. No i dalej jedziemy. O, tu właśnie sobie robimy opatrunek. Tak zakora, tak kucyki robią z opatrunki. Pierwsza pomoc kucykom. I gotowe. Tak, bandaż się przydaje. I opatrunek. I to są no i oprócz tego potrzebujemy wody utlenionej. Są najprostsze proszki na ból głowy też. No ale właśnie jak obcierkę mamy, no to właśnie co? No, woda utleniona, opatrunek, bandaż i idziemy dalej, tak? I wtedy mamy spokój, że nic nam się nie dostaje do tej obcierki. A czasami, no bo tam może być to obcierka, może być to czasami jakieś skaleczenie, nie wiem, patykiem, albo nie wiem, może się posługiwaliśmy sobie tam, czasami się skaleczyliśmy. Ogólnie na łonie natury ręce, czy w ogóle my no cały czas jesteśmy spoceni, cały czas jesteśmy narażeni na wszystkie czynniki zewnętrzne, jakie tylko mogą być. Więc opatrunek, więc warto w plecaku mieć po prostu opatrunek, a nawet jak nie dla siebie, a idziemy w grupie, to już widelec właśnie komuś coś się stanie i wtedy możemy go opatrzyć, albo sam się patrzy. Troszkę od bólu głowy? Jak najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że czasami, nawet teraz na konwencie jak jesteśmy, jest ciepło, nam jest się łatwo odwodnić. Jak się odwadniamy, to jeden z pierwszych objawów odwodnienia jest ból głowy. No i to się potrafi przerodzić w migrenę. No ale jak jesteśmy gdzieś daleko w dziczy i mamy migrenę, to mając migrenę odczytać drogę na mapie jest ciężko. No i troszkę od głowy też potrafią uratować sytuację, bo one raczej do tego się najlepiej sprawdzają. No ewentualnie czasami mamy przypał, nie wiem, z zębem, tak, no kurde, no mi stopni tak z czapy zacznie nas boleć.
No wtedy też się przydają, no ale ogólnie to była często u nas polityczna przez powód odwodnienia. Nie wiem, pooszczędzamy wody, bo mało wody wzięliśmy, bo źle policzyliśmy, ile wody wziąć. O, tutaj też ważna kwestia, której nie poruszyłem. Właśnie ile wody z sobą zabrać. No i tutaj jest tak, musimy wiedzieć, gdzie idziemy, jak długo spodziewamy się tam być i jaka jest to pora roku. Bo w zimę wody potrzebujemy minimalną ilość. Bo przy normalnym marszu w zimę tej wody zużywamy naprawdę mało i jesteśmy w stanie się w zasadzie cały dzień jesteśmy w stanie przetrwać na litrze wody, nawet mniej. I jeszcze do domu przyniesiemy i to będzie wystarczająca ilość w zimę. Jak weźmiemy sobie tam 3/4 litra. Natomiast wiosna, jesień, tutaj litr i litr półtora. Tak z moich obserwacji, z tego co ja chodzę, to tak jak właśnie mamy temperatury umiarkowane rzędu 10 stopni do 15 stopni, no tam bliżej zera, no to tam no, tak litr wody mniej więcej wypijamy, albo 1,5 litra. A jak jest lato, jest gorąco, jest duszno, 2 litry, 3 litry, 3,5, no to już zaczyna ważyć. 3,5 litra wody z sobą w plecaku mieć, już zaczyna ważyć. I to, na to też trzeba brać, pod uwagę. No i też miejsce zajmuje. Elektrolity przydają się, zwłaszcza w lato. Przydają się z tego tytułu, że my jak sobie chodzimy, to my się pocimy, a jak się pocimy, to po prostu te elektrolity z nas wylatują. I to też, no, po prostu jak ich zbyt dużo stracimy, to wieczorem że jesteśmy strasznie otępiali, ciężko nam się skoncentrować, no to też głowa zaczyna boleć i jak sobie uzupełnimy elektrolity, no to nagle samopoczucie nam wraca, głowa przestaje boleć i ogólnie czujemy dużo lepszy humor. Tak więc elektrolity się przydają, żeby uzupełnić po takim letnim dniu jakiejś wędrówki, tak jak sobie zwiedzamy. Nawet tak jak w tym roku Sequestria jest, część osób nas jedzie na Sequestrię i tam też będziemy cały dzień zasuwać po mieście, a spodziewałem się, że będzie gorąco, to wtedy elektrolity też jak najbardziej się przydadzą. Było do odpieniona. O, dzielna po operacji, no widać opatrzony przesiąk. To dosyć poważna rana była. Narzędzia. Co nam się może przydać? Latarka. Polecam. No, latarka się przydaje jak jest ciemno. Kiedy jest ciemno? Ciemno w nocy. Znaczy, teraz ogólnie latem fajnie mamy, bo mamy bardzo długi dzień. Zazwyczaj uda wam się wrócić przed nocą z lasu, ale w lesie nie chcecie zostać po zmroku. To jest naprawdę niekomfortowa sytuacja i wtedy mega dobrze mieć latarkę. No wiem, że w telefonach są latarki i one też potrafią ratować życie, no chyba, że wam się telefon rozładuje. To wtedy tak. Ale ogólnie odnaleźć drogę po ciemku jest nie jest fajnie, więc latarka się przydaje. Następną rzeczą, która się przydaje, jest powerbank. No wiadomo dlaczego, dlaczego, no bo nie wiem, byliśmy gdzieś w terenie, łapaliśmy sobie Pokemony. Pokemony zjadły całą baterię, nie? No i co? No i teraz jeszcze skorzystaj z mapy, żeby się dowiedzieć, gdzie masz ścieżkę do przystanku autobusowego, żeby sobie wrócić. No dobra, no i powerbank w tym momencie się przydaje. Więc jest fajnie. Trytytki. Inaczej opaski zaciskowe. To też jest fajna rzecz, dlatego że no, gdzieś po drodze, w trasie, w terenie czasami coś nam się rozwali. Nawet ucho w plecaku nam się urwie, znaczy ta rączka. No i wtedy jak ten plecak nieść? No, za jedną rączkę jest niewygodnie, a powiem wam, że właśnie spodnie, czy plecak, czy coś, tymi trytkami jest dużo łatwiej naprawić jak igłą.
co do powerbanku, to można kupić powerbanki na przykład na karpie. Tak, dokładnie tak, bo powerbanków mamy milion modeli i ogólnie powerbanki możemy ze wszystkim. Możemy mieć z tym, z rozu. No tyle potężny, że samochód odpalimy z powerbanka. Więc można. Ja mam powerbank, który to się świeci niezależnie od tego, czy chce, czy nie i co. I naładuje mi całą, bo to jest używa na świecenie się. Tak, ale trytytkami możemy sobie naprawić naprawdę dużo i one ogólnie mi w terenie się mega dobrze sprawdzają. Bo trytytkami naprawiałem już rzeczy wszelkie. Tutaj akurat przy sobie nie mam torby podróżnej, którą też naprawiłem 30 trytytkami. Zrobiłem to w 20 minut. Igłą i nitką męczyłbym się chyba pół dnia. Więc trytytki się przydają. Czasami buty można sobie naprawić trytytką, a czasami spodnie, nie wiem, guzik tam pęk. I można naprawić. Krzesiwo. Nie wiem, czy to dla amatorów, czy dla bardziej zaawansowanych ludzi. Krzesiwo jest fajne, jak wiemy, że chcemy rozpalić ognisko, jest mokro. Na przykład, bo ogólnie jaka jest różnica między zapałkami, zapalniczką a krzesiwem. Jak jest mokro, jest deszczowo, zapałki w plecaku, one będą mokre, będą wilgotne i one się nie zapalą. Jak jest duża wilgotność, zapalniczka też potrafi mieć problem z zapaleniem się. Natomiast krzesiwo może być mokre, a i tak będzie iskrzyć. Więc nawet jak jest mokre krzesiwo i mamy dużo mokrych rzeczy, krzesiwem można rozpalić ognisko. W obsłudze jest dzieci nieproste, bo po prostu te dwie rzeczy z sobą się pociera i ono iskrzy. I daje fajne, duże iskry, że po prostu suche rzeczy i tak jak plecaku możemy mieć na przykład w torebce korę brzozy, która jest idealną rzeczą na rozpałkę i możemy sobie wtedy ognisko rozpalić. Igła z nitką też się przydaje. Mówiłem, że te nitki niby lepsze, niby fajniejsze, ale igła z nitką też jak najbardziej. I fajnie jest, no tam fajnie jakieś podstawy szycia po prostu znać, żeby wiedzieć jak sobie, no nie wiem, bo czasami idziemy i szef nam puści w kurtce. A pada deszcz, mamy kurtkę nieprzemakaną, szef nam puści i tutaj nam wlatuje woda. No, wtedy nitką możemy sobie to ogarnąć, bo tutaj jak sobie zepniemy trytką, to trytka nam tego nie zrobi w szczelny sposób, a nitką możemy to ładnie wszystko ściągnąć, że nam to się zbiegnie te materiały. No i wtedy jesteśmy bezpieczni. Scyzoryk. Narzędzia się przydają. No i może być to najprostszy, najbardziej banalny scyzoryk. Po prostu z nożykiem, nie, z otwieraczem do butelek bądź do konserw. I to wystarczy, a jak jest mini piła w scyzoryku, no czasami się przydaje. No ale ogólnie te rzeczy się przydają, dlatego scyzoryk się przydaje, bo można bardzo wiele rzeczy zrobić. Właśnie jeżeli chodzi o naprawę ekwipunku, no bo można sobie pomóc na przykład naprawić suwak w plecaku i podobne rzeczy. Scyzoryk zawsze jest mile widziany. Taśma klejąca. Taśma izolacyjna też, no nie wiem, bo powerbank mamy i powerbank sobie opuścimy na ziemię i nam się po prostu rozwali. To sobie go skleimy taśmą i w ogóle milion innych rzeczy sobie skleimy taśmą. Więc taśma w plecaku też się przydaje często. Tak, zapalniczka, ale to mówię, to po prostu wada zapalniczki jest taka, że jak jest mokro, to ona potrafi mi odpalić. Lecimy sobie dalej. O, weźmiemy sobie plecak. Tak, i jaki plecak sobie wziąć, to też zależy, gdzie się wybieramy. Czy się wybieramy po prostu gdzieś zaraz obok za miasto, i wtedy sobie weźmiemy zwykły, normalny, mały plecak. Jak się wybieramy na jakąś wędrówkę taką całodniową, to sobie weźmiemy plecak typu 50-60 litrów, który jest już plecakiem wycieczkowym, czyli tak jak tutaj ja mam po środku. I w ten plecak mieszczę aparat, statyw, 2 pluszaki i jeszcze tam mieszczę narzędzia, napój. I ogólnie waży około 10 kg. No a jak jedziemy już na grubo, jedziemy na wyprawę, nie wiem, idziemy gdzieś w góry, w Tatry na kilka dni. Już po prostu taki plecak wyprawowy, w który bierzemy jeszcze drugi plecak
żeby drugi plecak mieć na miejscu, a w ten plecak się spakować po prostu wszystko, co tylko mamy. Cały mandżur. Do tego plecaka możemy sobie rzucić namiot, możemy rzucić śpiwór i jeszcze będziemy mieć miejsce na 10 innych rzeczy. Bo to jest plecak typu wór, on ma 80 litrów i no i tyle. Jest wykokszony. A jak przechowywać pluszaki? Więc pluszaki, żeby nie brudziły nam się podczas naszych wypraw, no bo patrzcie, mam dzielną do. I ona cały czas jest czyściutka. Powiem tylko, że ja jej cały czas robię zdjęcia, cały czas ją biorę do lasu, ona w lesie ze mną jest non stop i ona cały czas jest czysta. Jeszcze ani razu jej nie kąpałem. I powiem, że kucyki, pluszaki, one nie tyle brudzą się często w lesie, co w plecaku. Jak my po prostu mamy plecak i w tym plecaku, nie wiem, ileś lat nosiliśmy milion różnych rzeczy, ten plecak w środku jest usypiony po prostu. On może wyglądać na czysty, ale on jest usypiony. I ja po prostu biorę worek na kucyki. Ja ten worek sobie wykonałem ze starej parasolki, dzięki czemu ten worek jest wodoszczelny, więc nawet czasami potrafię ten worek z kucykami położyć na mokrym mchu, tam jest nadal sucho. Ten worek raz na jakiś czas oczywiście upiorę, bo też on musi być czysty. Jak on jest czysty, to te kucyki w plecaku, w tym worku są mega bezpieczne i one się po prostu nie brudzą. One się mega dobrze transportują. Taki worek, polecam, jakiś pokrowiec. I fajnie jak byłby w jasnym kolorze, bo mając pokrowiec w jasnym kolorze, możecie sobie łatwo kontrolować, czy ten pokrowiec jest czysty, czy nie. Bo na jasnym kolorze to po prostu widać od razu wszystko, czy on jest brudny, czy nie. A jak będziecie mieć czarny worek, to ten czarny worek będzie wyglądał tak samo jak plecak, czyli czysto. Dobra, ekwipunek ubrania. O, i teraz jeszcze robali. Bros na kleszcze i komary. Tak, to jest rzeczywiście u nas w Polsce mamy plagę kleszczy. Tym bardziej, że kleszcze są roznoszone przez dzikie zwierzęta i właśnie tak jak my sobie chodzimy na łono natury gdzieś do lasu, czy tak jak właśnie zwiedzać jakieś turystyczne miejscowości w Polsce, gdzie są po prostu no, fajne jakieś rzeczy, bo jakieś zamki są do zwiedzania czy coś, mamy ścieżki, to ogólnie w tym momencie wszędzie w naturalnej przestrzeni mamy po prostu wysyp kleszczy i no kleszcze należy się wystrzegać i ogólnie stosować profilaktykę, więc po prostu mieć odstraszacz na kleszcze. Ja polecam te najmocniejsze. No, ma 50% tego środka DEET. I on jest o tyle fajny, że tak jak kupimy sobie w sklepie jakiś tani odstraszacz na komary czy coś, to on działa, nie wiem, 10-15 minut i dalej już nie działa. A na kleszcze jeszcze krócej. Natomiast ten, ja go wypróbowałem i on autentycznie działa 9-12 godzin, pomimo tego, że ja będąc spsikany tym preparatem, mogę być cały dzień spocony i ten preparat działa. Ja mogę w lesie pójść spać i wstanę rano i nie będę pogryziony przez komary. I on też mega skutecznie odstrasza kleszcze, tak więc też nie przyniesiemy kleszcza do domu. I teraz ważne jest jak stosować taki preparat. Więc żeby preparat był skuteczny, bo ogólnie robale w lesie, kiedy was widzą, no to traktują was jako posiłek. Mamy taką samą sytuację jak w odcinku opowieści przodków, gdzie były pajmuchy, które przyleciały do kucyków i potem te kucyki wiadomo, schowały się do jaskini, a te pajmuchy poleciały za nimi, bo chciały po prostu się pożywić. No i robale w lesie też jak was widzą, one są na tyle zdesperowane, że jak czują odstraszacz, one będą szukały ścieżki i miejsca na waszym ciele, gdzie tego odstraszacza nie będzie. I wierzcie, że one znajdą każdy centymetr kwadratowy waszej skóry, która nie jest pokryta odstraszaczem. Więc żeby skutecznie działał odstraszacz na komary, gdzie tych komarów będzie dużo,
trzeba się spryskać po prostu od czubka głowy do nóg. Dopiero to działa skutecznie. Ale to w miejscach, gdzie po prostu jest, nie wiem, jakieś turbo komarowo. Nie wiem, pojedziemy sobie na Mazury. Na Mazurach potrafi być dużo komarów. No znaczy to na Mazowszu też jest dużo komarów. Bo tak jak mówię, na Mazowszu są lasy, w których jest długo stojąca woda, więc tam po prostu robi się komarowo. I musimy się spryskać cali. W ogóle nie pryskajcie sobie na twarz, bo oczy trzeba sobie słuchajcie, jak twarz chcecie sobie tym środkiem, to sobie ręce spryskajcie i sobie wytrzyjcie twarz. Środek jest dosyć brutalny. Niektóre ubrania potrafi zniszczyć. Znaczy takie najbardziej może poliestrowe. O, takie. Tkaniny sztuczne i fajnie jest na koniec dnia wziąć sobie prysznic, bo po prostu trzeba go ze skóry zmyć. No bo on, będąc długo na skórze, no po prostu na skórę wam zejdzie. To jak nie umiecie sobie po prostu na noc po tym, bo nie wiem, bo będziecie zmęczeni czy coś, nie będzie możliwości, to na drugi dzień to będziecie zdrapywać na skórek. No to taki preparat. Mugi jeszcze nie testowałem, ona jest na trochę innym składniku bodajże, ale wiem, że jest dobra. Ale te dwa środki są najmocniejsze i one dają taką full ochronę. Dobra. Gdzie? Jeszcze zdjęcia? Okej. No, teraz moment. Może zdjęcia miałeś fajne. Jedzenie, dobra. Nie tu? O! Dużo tego ma. Dalej, co w lesie jest niebezpieczeństwem? Dziki, no dziki każdy widział, każdy zna. A prawda? Prawda. I tak wam powiem, jaki jest temat z dzikami. Bo z dzikami już miałem sporo do czynienia i w lesie, i na mieście. I okazuje się, że dziki wcale aż tak bardzo agresywne nie są. Takie jak nam się przedstawia. Jeśli locha z małymi, to od razu nas po prostu zabije. No nie, no powiem wam, że dużo bardziej niebezpiecznymi zwierzętami od dzików tak naprawdę są psy ludzi. Psy spuszczone ze smyczy. One potrafią być naprawdę nieprzewidywane i niebezpieczne. Dziki po prostu robią swoje i jak my im nie wchodzimy w drogę, to jest spoko. Dzika może rzeczywiście wystraszyć. Z psami to jest najgorzej, jak idziesz przez jakąś wioskę i masz takiego Janusza rolnika, co ma otwartą bramę, pies spuszczony z łańcucha, łazi samopas i on chodzi odpięty i się zastanowisz, czy ciebie czasem nie zaatakuje. Dokładnie tak. Masz jak taki duży pies, jak idziesz przez jakąś wioskę, taką zanitą dechami, Janusz myśli, Dokładnie nikt tak. nie chodzi, puszczę tego psa, niech sobie lasa. Dokładnie tak. O, niedźwiedzie Do tego Bieszczada. Niedźwiedzie są w górach, są w Bieszczadach i ogólnie trzymać się z daleka. A słyszałem, że jakiś niedźwiedź zagryzł kobietę w Bieszczadach. Tak. Z niedźwiedziem nie mamy szans, nie ma dyskusji, on za nami też wejdzie na drzewo i on ogólnie biega szybciej od nas. No tak. O, to są przyjemniaczki. Jest to pajączek, który teraz będzie pilnował gniazda. Jest to pająk z gatunku kolczak zbrojny, najmocniej gryzący pająk w Polsce. Gdzie on występuje? Na łące. Tam, gdzie są łąki, gdzie są wysokie trawy. I my jak przez te trawy idziemy. I potem w domu czujemy, że nam, nie wiem, noga spuchła, mamy taki wielki bąbel i ogólnie ten bąbel nam się utrzymuje kilka dni. To jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to właśnie ten pająk nas ugryzł. On wcale duży nie jest, szczególnie samiec, o ten chudy. No taki chuderlak. No ale jego jad jest dosyć nieprzyjemny i właśnie ugryzienie po nim potrafi się utrzymać kilka dni. A czasami też potrafimy się czuć tak, jakbyśmy mieli być przeziębieni. O kleszczach wspominałem? Tak. I właśnie tak jak chodzimy po łące i mamy krótkie spodenki i idziemy przez wysokie trawy, to on w tych trawach sobie siedzi.
I jest to pająk, który jest dosyć takim pająkiem ofensywnym. On się, no właśnie, nie jest pająkiem takim bojaźliwym, A że on po występują prostu tak ucieka. zwane suche ugryzienia w jego wypadku? Nie wiem, o co chodzi. To jest tak jak w wypadku żmii, że dla żmii czy dla każdego gatunku jadowitego jad jest cenny i kiedy się na przykład broni, to gryzie, ale nie wpuszcza jadu. To jest tak zwane suche ugryzienie. Nie, on wpuszcza jad i tyle. No więc te pająki gryzą, dalej są mrówki. Mrówki też gryzą, aczkolwiek ich ugryzienia nie są aż takie bolesne. Jest To rzadko Tak, się zdarza. Znaczy, jeżeli uważamy to tak, jeżeli jesteśmy nieostrożni, to mrówki nas pogryzą, bo są miejsca w lesie, gdzie tych mrówek jest milion. I też niektóre gatunki tych mrówek są bardziej agresywne, niektóre mniej. O, to są kleszcze, ich nienawidzę, osy. Osy możemy spotkać na bagdach, możemy w lesie spotkać. Ja kiedyś pod Jaworem szerszenie spotkałem. No, też można szerszenie spotkać, tak jak tutaj. Dalej. Najmocniej gryzące mrówki w Polsce. Czerwone? Nie, żółte. Żółte. To są żółte mrówki. Ich ugryzienie jest już potwornie bolesne, ale jest taki haczyk, że tych mrówek raczej nie spotkacie. Te mrówki występują na terenach podmokłych i one siedzą pod kamieniami. One A słyszałeś, że mrówki mrówka spędzają praktycznie 100% życia spędzają pod ziemią. Więc żeby je spotkać, to musicie po prostu trafić na taki kamień i ten kamień odsłonić i one tam muszą być. I te mrówki rzeczywiście wściekają. No, one są w takiej dużej grupie, no ale raczej ciężko jest że was ugryzć. To trzeba raczej tam, nie, rękę do nich włożyć, wtedy was pogryzą. Albo usiąść. Tak, na albo mrowisko. usiąść i wtedy się przekonacie, że te mrówki turbo mocno gryzą. Tyle. O, mamy pani muchy. Pani muchy, o, winki czasami właśnie można spotkać. Da, No ostatnio i krzywdy nie zrobiły. na Dolnym Śląsku było pogryzienie owcy chyba. A to jest tak zwany latający kleszcz. To jest strzyżak sarni. One też gryzą? Też gryzą. Jest to mucha, która ma opancerzenie plus 20. No, strasznie ciężko jest zdeptać, zgnieść. Tak, one głównie pasożytują na zwierzętach, ale jak człowieka widzą, to też się chętnie nim pożywią. No i ta nóżka, ona tutaj na tych łapkach ma pazurki. I tymi pazurkami bardzo dobrze się trzyma naszej skóry, także my jak sobie zrobimy o tak, to ona zostanie. My jej wcale nie zrzucimy, ona się trzyma No dalej. ja Ona pamiętam, to działko. jak też w ma- lesie na mnie siadały, to kurde ciężko je było oderwać. Tak, ona to działko też ma dosyć spłaszczone, więc ona Tak, przez to tak. się bardzo dobrze trzyma skóry i ona też bardzo dobrze wchodzi pod włosy. Więc dlatego polecam noszenie komina. Jeżeli te strzyżaki są w lesie, to polecam na głowę założyć sobie ten komin, o którym mówiłem wcześniej, żeby nam nie weszły we włosy, bo z włosów ciężko jest ją wyciągnąć. No, zależy kto ma jakie włosy. Tak, ale jak ktoś ma dłuższe włosy, to nie polecam, bo ja z moich krótkich mam problem wyciągnąć strzyżaka. Strzyżak potrafi ugryźć, potrafi powodować uczulenie, też przenosi trochę chorób. I ogólnie jak spotkacie kiedyś stado strzyżaków, bo one występują raczej w chmarach, gdzie siądzie 20 ich lata, to potem jak spotkacie komary, to komary wydają się zwierzątkami domowymi. Bo komara możesz tak pacnąć. Tak, żmija jest egzakowata, nie, raczej fura. U mnie jest Ża- pełno ze strońców. U mnie jest pełno padalców, ale jedną żmiję podborową znalazłem. Ale to była taka malutka. Taka maciupajka. Żmije zazwyczaj są małe i na nie się przydają, nie, dłuższe buty albo właśnie chodzić w tych butach. Częściej padalce spotykam, Tak, ale one są niejadowite. dalej komary. Komary wszyscy znamy. Tak, no to A, to jest noga obgryziona przez wilki. chyba sarni. Sarnia noga, którą obgryzły wilki. Bo u mnie w okolicy są wilki i o ile wilki spotkałem 2 razy, to miejsce po ich posiłku spotkałem wiele razy. Łosia. Łosia nigdy nie spotkałem. U Wosi tutaj na Mazowszu jest dużo i ogólnie łosie z racji na swoją wielkość są one są bojaźliwe. Jeżeli je zaskoczymy, one się nas wystraszą i uciekną. Ale jak jest tak, że łoś z odległości nas obserwuje i nas widzi,
A często jak jest jeszcze w ogóle matka z młodym łosiem, to trzeba je szerokim łukiem obchodzić, bo łosie są niebezpieczne i one potrafią się na człowieka rzucać, bo człowiek dla nich jest po prostu małą istotą i one w ogóle nie boją się człowieka. Więc właśnie trzeba uważać. Więzie. Nie, to już było o żmijach, o zaskrońcach. Tak było. Tak. Dobra. I jeszcze, Jest w końcu, nie, jest to bąk, bo bo też jest zwany ślepakiem. To jest mucha. One no, po prostu ugryzienia są bolesne i też jest dosyć pancerna. Też uderzenie jej wcale nie skutkuje tym, że ją zabijemy. No jest tak. Pająki. Dobra. Dalej. Trochę zdjęć. Mamy zaskrońca. Zaskrońce nie polecam łapać w ręce. gryzą. Nie, bo są śmierdzące. Zaskroń jest po prostu jest to jego mechanizm obronny, że jak my widzimy, o jaki fajny i w ogóle i chcemy go na ręce złapać i wziąć, żeby sobie go tam, nie wiem, w rękach potrzymać, bo niektórzy tak mają, że lubią sobie wziąć takie rzeczy na ręce, ja na przykład jaszczurki lubię sobie na ręce wziąć, no to zaskroń tam się zesra i to jeszcze tak pod ciśnieniem i po prostu Poza badalcami to śmierdzi. jedyne Więc co nie jeszcze polecam. spotkałem z takich ciekawych zwierząt to salamandrę. O, salamandra też jest bardzo fajnym stworzonkiem. Więc to by takie... O, i jeszcze na koniec prelekcji coś o mapach. Coś o mapach wam powiem, popularne mapy. Czeskie mapy. Mapy CZ. Tak, mapy CZ, ogólnie bardzo fajne mapy z tego tytułu, że one pokazują nam dużo więcej niż One mapy są bardzo Google. szczegółowe, tak. One są bardzo szczegółowe i zaraz zobaczycie o co chodzi. Tutaj, na tej mapie mamy okolicę Kazimierza Dolnego, gdzie okolica Kazimierza Dolnego słynie z wąwozów. I na tej mapie mamy zaznaczone wszystkie wąwozy, jakie tu występują. I to jest fajna rzecz. I teraz przewinę dalej. To jest to samo miejsce na zwykłej mapie No, Google. prawie nic nie widać. No i teraz jeszcze jest rzut, gdzie mamy po prostu zaznaczony teren na mapie Google, ale wraz tych wszystkich wąwozów nie widać. Ledwo co. Ledwo co, a tu na mapie CZ no po prostu widać wszystko. Pięknie, no. No i można sobie naprawdę fajnie zaplanować. To są szlaki Tak, zaznaczone. tym bardziej, że mapy CZ mają zaznaczone szlaki turystyczne, szlaki piesze, szlaki rowerowe i jest tego dużo i są bardzo fajne mapy. No i jeszcze tutaj z map. No papier, ojej, Mapy papierowe. fotograficzne. Europa, potencjał nuklearny NATO. A to taki kurde unikat. To unikat, tak, bo to byłem na takim urbexie i tam takie były, nie? Ale o co chodzi z mapą papierową? Fajnie jest mieć mapę papierową w plecaku. tak. Z tego tytułu, że możemy mieć mapy offline w telefonie, no ale może zaistnieć sytuacja, gdzie telefon nam padnie, Tak, albo coś innego się stanie i tych map nie odpalimy. tak. A mapę papierową mamy. No, mapa papierowa też jest wrażliwa na niektóre rzeczy, bo może deszczem zamoczyć, No tak? chyba, że jest laminowana. Ale może być laminowana i wtedy jest już sztosem. I dalej, o taką mapę polecam. Ja taką kupiłem mapę Warszawy i mam w plecaku. I teraz ciekawa rzecz, takie mapy jak kupujecie, to zwróćcie uwagę na to, w jakiej skali ona jest. Żeby to była skala, która jest łatwa do mnożenia, łatwa do dzielenia, czyli żeby to była skala typu 1 do 100 000, 1 do 50 000, 1 do 10 000. Z tego tytułu, że jak poruszacie się za pomocą takiej mapy w terenie, to po prostu mając mapę, na przykład miałem kiedyś mapę wojskową, w skali 1 do 100 000, wiedziałem, że 1 cm to jest kilometr. I dzięki temu bardzo łatwo było mi tam przeliczać odległości. Jakbym miał mapę w skali 1 do 75 000, No to teraz przelicz 3,5 cm, ile to kilometrów. No to się zaczyna matematyka i biorę kalkulator i liczę, tak? Tak. A nie Chyba, że masz takie urządzenie, które zwiesi milimetr. Mam takie urządzenie. No właśnie, i dlatego lepiej mieć jest po prostu mapy w skalach, które są łatwe w przeliczeniu. O, to jest mapa, z tego wydawnictwa miałem mapę wojskową i właśnie to była mapa 1 do 100 000, ona miała format taki prostokątny. O, wygląda jak lata 90. Tak, bo ona z tych lat była
Ale to jak dokładna była ta mapa, jak precyzyjna, jak wiele rzeczy zawierała, po prostu w każdym terenie byłem w stanie się odnaleźć na tej mapie. No ogólnie fajne mapy są z PPWK. Jak najbardziej. Dobra, i już kończymy prelekcję. Trzeba iść na koncerty. Bo tu miało być jeszcze o tym, jak zadbać o kucyki. To wam pokażę teraz. Tutaj był fajny jesienny dzień. To był chyba jedyny jesienny dzień, który był śliczny po prostu. Zeszłej jesieni u mnie. I tego dnia też miałem wolny w pracy, bo miałem jakieś rzeczy do załatwienia na mieście. No i że była to jesień, to moim marzeniem było zawsze sfotografować sunset shimmer na tle jesiennych liści. Wziąłem sobie sunsetkę, tylko że rano padał deszcz. No, tak się skończyła ta sesja. A teraz zamówiłem dla sunsetki buciki. I ogólnie, jeżeli chcecie robić kucykom zdjęcia gdzieś w lesie, w terenie czy w mieście, to wszelkiego typu skarpetki czy buciki są mega fajną sprawą, bo nawet jak kładziecie na stosunkowo czyste rzeczy, one w pewnym momencie i tak, bo tam jednak ten kurz jest, więc te kopytka im się zaczynają brudzić. I te skarpetki, no po prostu bierzecie, zdejmujecie z kucyka skarpetki, bierzecie i nie ma problemu, tak? A uprać kucyka... Łatwiej niż całego pluszaka. No właśnie, jest łatwiej. No i mam zdjęcia właśnie takie brudne, jak kopyta miała, wziąłem sobie do łazienki i gąbka, płyn do naczyń i do przodu. Ogólnie płyn do naczyń bardzo dobrze się sprawdza w myciu pluszaków. Delikatnie gąbeczką, pianą. To ładnie zeszło. Ładne kopytko się zrobiło. Następnie użyłem ją na kaloryferze. I się suszyła. Tak, żeby jej kopytka wyschły. A potem wziąłem taką szczoteczkę z takim włosem, bo jak umyjemy sobie kucyka, to te wszystkie te włoski je się zlepiają. Takie zlepiają mi się te włoski. I to wygląda słabo. No i żeby się tego pozbyć, to trzeba wziąć taką szczoteczkę, Różowo. tak, i to rozczesać. No i tak wygląda I to jest, to była pomoc kucykowi po tej sesji zdjęciowej. To była chyba jedna to chyba najbrudniejsza sesja zdjęciowa była, bo każdą sesję, jaką robiłem, to te kucyki wracają czyste. A właśnie tutaj po tym deszczu, no ale po prostu te widoki jesieni były tak zapierające tych piersi, że ja tego dnia nie byłem w stanie sobie odpuścić i wam pokażę zdjęcia z tej sesji, bo one były cudowne. O, bardzo ładnie. No, to tak wyglądało, bo wyszło słoneczko, bo to była taka brzydka, pochmurna jesień deszczowa, a tego dnia wyszło słoneczko i się zrobiło mega ładnie. No i sobie nie odpuściłem tej sesji. Stwierdziłem, że można, że warto. Prawda. Teraz będzie sunset. O, mamy sunset. No i ta ścieżka rowerowa, no ale właśnie była mokra, no i miała po tej sesji brudne kopytka. Mogę ci się wtrącić w kwestię. Śmiało. Paweł, bo jeżeli chodzi o powiedzmy mechanizację mycia pluszy, to Paweł testował ostatnio u mnie turbo odkurzacz biorący. I ponoć dobrze działa na plusze. No i Amerykanie Folexa kupiłem od niego. Choć ponoć jest dobry i jakoś nie śmierdzi też. Tak, znaczy, no słyszałem dobrą opinię o tym preparacie. Ja ogólnie używam płynu do naczyń. Płyn do naczyń jest bardzo dobrym odtłuszczaczem i dobrym detergentem, przy okazji nie jest jakąś totalną femią, że po prostu niszczy tkaniny, tak? Bo płyn do naczyń nie niszczy tkanin. Poza tym pluszaka można jeszcze myć alkoholem izopropylowym, inaczej technicznym. Można było mieć nawet odtłuszczaczem, bo tarcz hamulcowych, dlatego że zmywacze oparte na alkoholu nie niszczą tkanin, nie niszczą gumy, nie niszczą skóry. I one pod tym względem są fajne. Akurat z Montyło się kłócił. Niektóre gumy etanol izopropanol niszczą. Niektóre gumy. Tak. Petrolem do magnetofonu się nie czyści. A, widzisz, ja jeszcze takich nie spotkałem, bo my na przykład, bo powiem wam, że pluszaki z minki, z jakiego są zrobione,
Kominki używa się nie tylko do produkcji pluszaków, ale to jest często wysiłka w butach sportowych, na przykład w butach narciarskich. I my buty narciarskie, jak ja pracowałem w wypożyczalni narciarskiej, my buty narciarskie bardzo często myliśmy zmywaczami do taśm hamulcowych. I te materiały po prostu to znosiły bez problemu. Zmywacz oparty na alkoholu też jest o tyle fajny, że on bardzo szybko odparowuje, więc jak my umiemy kucykać zmywaczem, to on nie ma w sobie wilgoci. Fajna sens. No, to była fajna sesja. No dobrze, i to byłoby na tyle. Dziękuję. Myślę, że to myślę, że przyda. Wiele rzeczy stale wyrosło. Jak na przykład idę na warto, jeśli idzie do lasu, to spray na pierwszą. To te te wiadomo nie na oko, to się na ręce i na twarz. Fajna sprawa. Dziękuję.